Witajcie moi mili, dzisiaj oto taka bordowa wielka larwa, najnowszy Mercedes klasy V, rocznik 2024. Bo tak, w zasadzie mamy do czynienia z busem, ale takim, no jak się bogato go skonfiguruje, to nawet za $500 000. Ale mało tego, te samochody widuje się normalnie na ulicach i wcale nie jeżdżą nimi, nie muszą nimi jeździć ekipy budowlane, a raczej osoby, które przesiadają się z SUV-ów, z S-Class, mają większe rodzinki i sobie nimi podróżują. Fałka fałką, ale moi mili. Maszyna ta została mi udostępniona do testu przez Autosalon Jawor ze Szczecina i jest na sprzedaż. Możecie sobie ją kupić. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Takie fałki możemy spotkać z silnikiem diesla pod maską, można spotkać EQV elektryczne, ale nie wiem czy wiecie, lecz można spotkać też V300 z turbobenzynką. Jest to bardzo rzadki przypadek, nawet teraz spojrzałem w konfigurator i no, z tego co widzę, benzynowej V-klasy już chyba nawet nie ma. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska, tak szybciuteńko, skoczymy na próbę autosalonową, przecież zmierzymy ją raceboxem. Pierwszy raz mam z takim przypadkiem do czynienia. Jeśli chodzi o najnowszą V-kę, no to co? Jest to w zasadzie taki, no większy lifting. Auto wizualnie zmieniło się troszeczkę, no z tyłu, proszę bardzo, taki oto mamy tutaj zderzak. Auto nie ma pakietu AMG, ale w najnowszej V-klasie już można sobie taki domówić. Znaczy już można, po prostu można. Nawet nie wiem, czy przed liftem był pakiet AMG, czy nie. Mimo wszystko najnowsze V w wersji Avantgarde bez pakietu AMG prezentuje się bardzo dobrze. Proszę bardzo, zderzak z przodu, mordeczka. W zasadzie mamy tutaj taką jakby maskę, jak z serii EQ Mercedesów. Wiecie, czy to EQE, EQB, EQS. Po prostu przedni grill jakby jest połączony z lampami. Nawet tutaj w opcji może być to wszystko podświetlane dookoła. Znaczki Mercedesa, zupa, bogactwo, bogactwo. Pełno też mamy tutaj kamer i to nie tylko czujnik parkowania, ale na przykład gdy podjeżdżamy pod światła, no to po prostu ta przednia kamera odpala nam się i pokazuje nam jakie jest światło. Nie musimy się wychylać do przodu. Reflektory LEDowe, multibeamy także wycinające. Wiecie co, jak tak troszeczkę szybciej postaram się pokazać wam ten wóz, bo dzisiaj jakieś takie huragany, a nawet tornado na północnym zachodzie zapowiadano. Felgi, takie chyba nawet aerodynamiczne. Rozmiar opon 245×45. Są to 18. Piękny bordowy lakier. Świetnie on tutaj pasuje do chromowanych wstawek. Auto nawet, można tak powiedzieć, nawet wygląda dostojnie, elegancko bardzo. Relingi z aluminium anodyzowanego i były one w opcji. No właśnie, w sumie od tego powinienem zacząć, bo w tym Mercedesie właściwie to totalnie wszystko jest w opcji. Nawet jeśli chodzi o fotele podgrzewane, no to już nie mówię nawet o wentylacji, ale podgrzewane, no to osobno dobieramy fotel kierowcy, fotel pasażera, chyba 1600 zł. Tutaj mamy akurat fotele też podgrzewane i wentylowane, ale o tym za chwileczkę. Lampy z tyłu, też LEDowe oczywiście. Auto ma jakoś 30 000 kilometrów, w zasadzie to jest jak nowe. Pełno jest tutaj chromów, ale w Mercedesie chromów wcale nie wstydzimy się, żeby tutaj pakiet czerni od razu brać. Oczywiście też są czarne, polakierowane elementy w połysku, czarne plastikowe, no tutaj fejkowe wloty, tutaj już prawdziwe. No i co powiecie? Dla większej rodzinki i premium. Lusterka też z kamerami. Czy mamy tutaj blind spot assist? Mamy. Jest to auto 5-drzwiowe. W zasadzie to w standardzie są tutaj 4 drzwi, ale jedno z drugiej strony takie to elektryczne. No to dopłata bodajże jakoś 16 000 złotych. Proszę, elektrycznie, ale najpierw zajrzymy sobie może do bagażnika. Jeszcze taka istotna sprawa. Jest to V-ka średniej długości. Generalnie są jeszcze krótkie i ekstra długie. Czekajcie, zamkniemy sobie. No to będzie tutaj widać przy kole. Ekstra długim, no to po prostu ten element jest znacznie większy. Ta jest taka w sam raz. Bagażnik jak w BMW troszeczkę, bo otwiera się też w ten sposób, żeby tutaj sobie szybko załadować. Ta półeczka też była opcjonalna, no i widzicie, tutaj moje graty sobie załadowałem. To jest otwierane i zamykane manualnie, ale już cała klapa. A nie, elektryka, jakby mogło być inaczej. I tutaj proszę.
normalnie pomieścimy się, myślę. No w tej krótkiej wersji, no to na bagażnik można byłoby narzekać. Ładnie to wszystko jest wykonane. Materiały, proszę, tutaj welurki. Jeszcze z tej strony, no co tutaj się ogląda w busach? Nie wiem, wejście 12V, tutaj regulacja kanapy. No właśnie, bo mamy tutaj kanapę, mamy tutaj układ 2+2+3. Także auto jest 7-osobowe, ale konfiguracje są naprawdę różne. Te środkowe fotele, na przykład tutaj są normalne, ale bodajże za 21 tysięcy są też takie jakieś komfortowe. W standardzie nawet z tyłu są 2 osobne fotele, ale tutaj jest opcjonalna właśnie kanapa. Zamykamy, no i przejdziemy do kabiny teraz. I co, ja do busów taki troszkę zawsze sceptyczny, jakbym miał jeździć na co dzień, ale w tym przypadku no jeździ się tak całkiem sprawnie. Auto wcale nie jest mułowate, jest komfortowo, jest cicho. Zawieszenie. Nie mamy tutaj Airmatica, chociaż może być w opcji, ale już jest tutaj aktywny zawias ze zmiennym stopniem regulacji sztywności i to jest absolutnie wystarczające. No dobra, otwieramy jeszcze raz i proszę bardzo, skórzane foteliska, tutaj 2, o, tutaj będzie widać, i kanapa, pyk. Stoliczek też jest opcjonalny, można go tutaj sobie, składać. Miejsca tutaj jest całkiem sporo. Czekajcie, zamkniemy, tutaj się zamyka. Proszę bardzo, jak intuicyjnie wszystko. Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa, proszę, tutaj jest regulacja. Tutaj mamy mięciutko. Tutaj na dole też jest miękko, już myślałem, że twardo. Dopiero tutaj jest twardo, ale to jest mniej istotna strefa. Tutaj nogi się tylko trzyma. Taka satynka, oświetlenie ambiente tutaj jest, drewniane wstawki, nawet nie wiem, czy to prawdziwe, czy nie, ale wygląda to wszystko porządnie, bardzo ładnie. No taki uchwycik na kubek, proszę, wyjmowany. Kanapa z tyłu w zasadzie składa się z 3 takich wąskich foteli. Proszę bardzo, tutaj mamy Isofixy. Te 2 fotele również mają Isofixy, komfortowe, właściwie luksusowe, busik do podróżowania. Przejdę na tylną kanapę. I tutaj również z miejscem nie ma żadnego problemu, nawet na głowę. Mam 2 metry wzrostu, przypominam Wam, no 198 cm. To, że każdy właściwie pasażer tutaj ma dla siebie nawiew, lampkę. No sorry, nie każdy, bo tutaj ten pośrodku nie będzie miał nawiewu. I jeszcze ujęcie z tej perspektywy. Hashtag charter. Sporo jest tutaj różnych schowków, różnych takich zakamarków i myślę, że możemy przenieść się do pierwszego rzędu. Proszę. No i tutaj są chyba największe zmiany w V-klasie nowej. Wychodzimy, będzie łatwo intuicyjne? Będzie intuicyjnie. W zasadzie czy tutaj klamkę pociągniemy, czy przyciśniemy ten przycisk? O. Tutaj troszeczkę akurat jest busowaty dźwięk, ale to nic. Jaki dźwięk mają na przykład G-klasy? Taka Gelenda przecież aktualnie jest uznawana za luksusową i ostro premium, nie dla leśniczego. Nie no, szkoda byłoby tutaj nawet w brudnych spodniach wejść, czy ta perforowana skórka, no bo wentylacja. Mięciutko, mięciutko. Tutaj skórka, tu jest nawet bardzo miękko podłokietnik. Tutaj jest panel twardy. I tutaj jest twardo. Tutaj jeszcze jest pod spodem miękko. To jest istotne, bo tu się też wkłada rękę. Fotele są manualnie regulowane. No i deska rozdzielcza. Spójrzcie, jaki mamy tutaj wielki drewniany taką meblościaneczkę z postawionym tabletem wielkim. To tak kurczę jak w C-klasie. No i tutaj też w różnych miejscach jest podświetlenie ambiente. Taki oto panel. No wybaczcie, bo z tej perspektywy jakoś to wszystko lepiej widać. Zaraz sobie siądę jako kierownik. Tutaj taki panel znany z nowszych Mercedesów. Touchpad, który również można przycisnąć, ale też jest sporo fizycznych przycisków jeszcze. Do panelu klimatyzacji. O, drzwi elektrycznie można już z tego miejsca otwierać, z tych przycisków. Dobra, przejdziemy na miejsce kierowcy. Boczek drzwiowy od strony kierowcy właściwie różni się tym oto panelem. Możemy sobie za to szarpać, przyciskać i nic tutaj nam się w ogóle nie odzywa. Mercedes-Benz, tutaj też taka kieszeń. I fotele, mam tu też sporo płaszczyzn regulacji, czy to podnoszenie z przodu. Z tyłu, proszę, taka rolka. Tu też do przodu, do tyłu. No i co o tym sądzicie? Podróżowalibyś i odpalamy. To jest też ciekawy dźwięk. Bo nie słychać tutaj, moi mili, kręcenia. Jest to miękka hybryda. Najpiękniejszy, najseksowniejszy Jakubie. Jezus Maria, ale miły gest ze strony Mercedesa, chociaż mam na imię Marek. Miękka hybryda, więc mamy tutaj rozruszniko alternator. I proszę bardzo, taka jest perspektywa z oczu kierowcy. Jeśli wyrzucimy sobie wsteczny bieg, no to proszę bardzo, obkamerowanie całe. Możemy sobie wybrać z jakiej perspektywy. Tutaj też.
3D. Generalnie manewruje się tym samochodem bardzo łatwo. Nie jest on jakiś taki olbrzymi, też nie jest mały, ale nie jest olbrzymi. Lewarek typowo też typowa mercedesowska zagrywka. No i decha tutaj jest calutka, miękka. Tutaj jakieś głośniki, nawiewy dalej. To jest też materiałowe. Podsufitka jest jasna akurat. No są tutaj pewne cechy z innych modeli, chociaż z innych nie widziałem, żeby aż taki wielki tutaj był ten panel drewniany. Konsola centralna tutaj też jest miękko. Właściwie nawet jak tak dotkniemy nogą, no to będzie miękko. Tutaj też. I tu dopiero na dole jest twardo, ale tutaj może być twardo. Nawiewy centralne. Też takie cykanko. To jakieś przyciski tutaj są? No wnętrze względem poprzedniej wersji zmieniło się naprawdę nie do poznania. No kierownica może jest taka trochę podobna, ale też już tutaj mamy gładziki. Na szczęście nie są one ukośne, tak jak w kierownicach z wersji AMG. No tam są one znacznie mniej wygodne. Tutaj powiedzmy jeszcze do zaakceptowania, ale no Mercedes mógłby według mnie usunąć jednak gładziki. Tu po tej stronie obsługujemy ten ekran multimediów. Właściwie możemy go obsługiwać na 3 sposoby. Właśnie z tego tutaj panelu, dotykowo oraz tym. Audio gra całkiem fajnie nawet. I szczerze, czy tutaj byłby Burmester, czy nie, gra to wszystko bardzo podobnie. Kierownica oczywiście nie ma tutaj żadnego podcięcia, bo nie musi mieć. Ma takie urozmaicenia tutaj. Właściwie to wygląda całkiem elegancko. I liczniki. Jest to ekran LCD i teraz mamy go w układzie klasycznym. Proszę bardzo. A tutaj komputer pokładowy i tutaj wejdźmy, proszę, subtelny, tutaj od razu też się oświetlenie ambiente zmienia, sportowy, no to takie dziwne, trochę akurat mało przejrzyste, nawigacja, jest tutaj tempomat aktywny, pełno asystentów wspomagających jazdę, tu od razu się wyłącza, niestety auto 2024 rok, także już nam tutaj buczy, nawet jak źle auto wykryje ograniczenie prędkości, to będzie nam pikało, że jedziemy za szybko, powinni tego zabronić. System multimedialny, no też tutaj się zmienił w najnowszej V-klasie, po prostu to już jest, proszę Państwa, M-Buksik. Dobra, już nad M-Buksem nie będziemy tutaj wzdychać, oglądać, gasimy. A jeszcze tutaj zapomniałem pokazać, kierownica jest podgrzewana, też oczywiście jest to opcja. Zajrzyjmy pod maskę. Jest to jedyny benzynowy silnik, jaki możemy spotkać w V-ce. Mamy 2-litrową turbobenzynę pod maską. Miękka hybryda, jak wcześniej wspomniałem, skonfigurowana jest z 9-stopniową automatyczną skrzynią biegów 9G Tronic. I tak, mamy tu 231 koni mechanicznych oraz bodajże 350 Nm, ale mamy tutaj też coś takiego jak EQ Boost, także dodatkowe elektryczne 20 koni mechanicznych oraz 180 Nm. I teraz właściwie nie wiem, czy powiedzieć, że auto ma 251 koni mechanicznych, bo na przykład jak bierzemy Fordora GT53, no to w niektórych danych jest, że ma on 435 koni, w niektórych, że 457, tam jest 22-konny EQ Boost. W każdym razie, jako iż jest to elektryczny wspomagacz, no to zdecydowanie silnik benzynowy, on tutaj wspiera przy niższych obrotach, niższych prędkościach obrotowych i to chyba właśnie dzięki temu tym autem jeździ się bardzo, bardzo sprawnie. Auto jest bardzo bezpośrednie w odbiorze, nie ma tutaj jakichkolwiek lagów, no i miękka hybryda, no to wiadomo, niższe zużycie paliwa. Auto nam gasi się w czasie jazdy, jest tutaj tryb żeglowania. Jeśli chodzi o tryby jazdy, no to Eco, komfort i sport. No i też jest tutaj, są wątpliwości co do zużycia paliwa, że będzie paliła, nie wiem, 12, 15, 16 litrów. No dobra, normalnie to już tego nie robię, ale uznałem, że jest to przypadek nadzwyczajny. Jesteśmy na moście brdowskim. Postanowiłem sprawdzić, ile ten samochód jest w stanie spalić najmniej w cyklu miejskim. Przypominam, iż test zużycia paliwa w cyklu miejskim odbywa się w Szczecinie od ulicy Cukrowej do okolic Stoczni Szczecińskiej, tak mniej więcej, przez cały Szczecin po prostu. I przy średniej prędkości 26 km na godzinę średnie zużycie paliwa wyszło mi tutaj 8,3 litra na 100 km. Przy 120 km na godzinę zużytko wychodzi mniej więcej 8,3-8,5 litra, a przy 90 już mniej więcej 6 litrów na 100 km. I sprawdzane to było na równej drodze, bez zwalniania, bez przyspieszania, na tempomacie, bez śledzenia kogoś, z bocznym wiatrem. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki nie jest podawane jakimś cudem, nie wiem dlaczego. Widziałem w różnych źródłach tak od 8 do 9 sekund.
Prędkość maksymalna 200 km na godzinę, bo kagańczyk. No i dobra, co? Myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Zobaczymy, jak będzie. Kurczę, dzisiaj te huragany, tornada nie wiem, czy przyjdą. Jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. No, tak jak mówiłem, zero kręcenia rozrusznikiem i tak dalej. Po prostu jest takie... I to dosłownie... I chodzi silnik, ponieważ jest benzynowy. No kurczę, trudno jest po prostu pominąć to, iż diesel ma większe wibracje zawsze, według mnie gorszy dźwięk silnika i tak dalej, chociaż w zasadzie to bardziej pasuje do busa takiego, ale z drugiej strony, jeśli ktoś się przesiada z osobowego jakiegoś Mercedesa mniejszego, czy po prostu osobowego auta na takiego na taką V-klasę, by wozić rodzinkę, no to chyba plusem będzie to, iż po prostu autem jedzie się, jakby to można powiedzieć, płynniej, ciszej. Nawet jak silnik tutaj się włącza i wyłącza w trybie żeglowania, to w zasadzie tego w ogóle nie słychać, kiedy jest włączony, kiedy wyłączony, no jak się depnie, no to coś takiego, ale moi mili, no. Benzynka to benzynka i po prostu chodzi ona, że tak to ujmę, łagodniej, no i dobra. Ole, tutaj zakręciła. Lekki deszczyk, ale to leciutki przecież. No i teraz jest podwiatrzysko, z drugiej strony będzie z wiatrem. Zobaczycie z drugiej strony, jak ten samochód sobie dopiero radzi. No. Dobra, i tutaj odpuścimy. Wiecie co? Jadą motocykle, ja przy motocyklach nie lubię pędzić. Zdaję sobie sprawę, jaki po prostu powiew wiatru taki bus może powodować. Ole, tutaj motocykle, tam motocykle, co się dzieje? No nie chcemy tutaj, żeby komuś się coś stało. Lepiej sobie zwolnić. A, zużycie paliwa nie wykasowałem, teraz skoczyło do 12,2. Kulturka na drodze, trzeba uważać. Nie, to Harley Davidsony? Nie znam się. Harley Davidson. Ja! Good! Dobra, wiecie co, to może prędkości obrotowe to 9 bieg i takie 140 km na godzinę, no to mamy 2172 obroty, naprawdę. 120, 9 bieg dalej, to mamy 1870, no i dobra, już przy 90 nie będziemy sprawdzać. Mam sobie automatyczny tryb i tu kikdę. Strasznie niskie prędkości obrotowe. Ale jak mówię, ten samochód jest elastyczny, silnik jest elastyczny, no bo kurczę, EQ Boost. W zasadzie tutaj nawet, czy ciśniemy do dechy, czy nie, to przy wyższych prędkościach mamy podobne przyspieszenie. No i co, czyżby tutaj kagańczyk? Tak, kagańczyk. 200 km na godzinę, 211 licznikowe. Normalnie możemy sobie 9 bieg wrzucić i ciśniemy. 199 km na godzinę według GPS-u. Ale wiecie co? Zawrócimy sobie, jeszcze wam zaprezentuję, jak ten wóz przyspiesza, ale z wiatrem, bo to było teraz niesprawiedliwe, jak pod wiatr patrzyliśmy. Ej, ale kurcze pieczone, jedziemy busem 200 km na godzinę i tutaj nawet za bardzo przecież jakichś szumów nie było. Naprawdę ten samochód jest fajnie wyciszony. Dzisiaj pomiarów wyciszenia nie będę robił, ponieważ jest wietrznie i pada deszcz, także to i tak bez sensu takie coś mierzyć, ale myślę, że nawet na nagraniu będzie słychać, że tutaj naprawdę jest kulturalnie. No nie wiem, średnie zużycie spadło do 17 litrów. Zrobimy sobie taki szybki soundcheck. Jedyna benzyna w V-ce. No kurczę, jakbyśmy jechali po prostu jakimś, nie wiem, C-klasą czy tam E-klasą na przykład. Jak na busa, auto bardzo fajnie się prowadzi. Jakieś mamy tutaj oczywiście przechyły,
Ale kurczę, takie aktywne zawieszenie jak tutaj jest, daje ono radę. Też fajnie, jak pokonujemy wertepy. Pięknie sobie ten samochód z nimi radzi. No szczerze, nawet nie musimy kręcić, patrzcie. Nie musimy kickdowna tutaj cisnąć wcale. No. I tutaj pod górkę. Naprawdę bez kompleksów. Bez kompleksów. Szkoda, że ten kaganiec na 200 nie jest do takich prawdziwych 200 km na godzinę, bo ja myślę, że dzisiaj byśmy jeszcze w 100-200 sobie tutaj zbadali. 140, 150, teraz trochę z górki, też z wiatrem. Ale wiecie, no w tamtą stronę było pod wiatr, no to co? Co będziemy żałować? No i dobra, i takie licznikowe, mniej więcej 200 km na godzinę i zwalniamy bo ruch. No dobra, moi mili, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Niestety już w tą stronę już tutaj nie ma perspektyw na jakieś ostrzejsze jazdy. No nie wiem czemu sobota, a ruch jest jak cholera, szczerze mówiąc. I co, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, ten cały film wam się wszystko niesamowicie podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, no. V-klasa w benzynce.